Czym charakteryzuje się cukrzyca? Cukrzyca jest jedną z chorób metabolicznych, która charakteryzuje się trudnością bądź niezdolnością trzustki do wytwarzania lub odpowiedniego wykorzystywania insuliny. Bezpośrednio związana jest ze wzrostem poziomu glukozy we krwi. Za prawidłową wartość glukozy odpowiada insulina, hormon produkowany przez trzustkę. Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi zaburza pracę całego organizmu. Wspomniane rodzaje cukrzycy różnią się od siebie zachodzącymi w organizmie procesami. Najpowszechniejszymi są typy 1 i 2. W pierwszym przypadku organizm nie wytwarza insuliny, dlatego potrzebne jest codzienne dostarczanie tego hormonu z zewnątrz. W drugim przypadku, organizm nasz nie wydziela prawidłowo insuliny bądź mamy do czynienia z jej słabszym działaniem w organizmie. Jest to najczęściej występujący rodzaj tegoż schorzenia. Czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy są otyłość, brak aktywności fizycznej, cukrzyca w ciąży, złe nawyki żywieniowe czy komplikacje związane z masą narodzonego dziecka, noworodek powyżej 4 kg. Dane cukrzycy w skali globalnej, niestety liczby zachorowań na tę przypadłość metaboliczną ciągle rosną. Według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, w 2014 roku 422 miliony dorosłych na świecie chorowało na cukrzycę. To oznacza, że 1/11 osób walczy z tym schorzeniem. Według danych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego do 2015 roku tylko 30,3 miliona ludzi w samych Stanach Zjednoczonych cierpiało na tę chorobę. W tymże roku, cukrzyca była na 7. miejscu najczęstszych przyczyn śmierci w USA. To liczba odpowiadająca 9,4% populacji. Jak sobie poradzić z tą przypadłością? Kluczem do sukcesu jest zapobieganie i odpowiednia, systematyczna kontrola, utrzymanie zdrowej diety. Aktywność fizyczną, unikanie tytoniu i alkoholu, z pewnością pozwolą zatrzymać tę chorobę. Na szczęście istnieją też naturalne środki, które pomogą w leczeniu cukrzycy. Tutaj pojawia się słynny wawrzyn. Wawrzyn, dlaczego jest pomocnym środkiem w leczeniu cukrzycy? Przepiękna nazwa liścia laurowego, wawrzyn. Określa roślinę należącą do rodziny Lauraceae. Powszechnie używana jest w kuchni, jako przyprawa do gotowania, ale nie powinniśmy zapominać o jej leczniczych właściwościach. Wawrzyn przede wszystkim cechują właściwości przeciwutleniające, które mogą zmniejszyć skutki uboczne cukrzycy typu 2. Spożywanie liścia laurowego pomoże zmniejszyć degradację komórek poprzez spowolnienie działania wolnych rodników. Oprócz wspomnianych dobrodziejstw, wawrzyn pozwala też normalizować prawidłowe funkcjonowanie trzustki. Ponadto pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Wawrzyn, jak przygotować ten naturalny środek leczniczy? Liście pozyskuje się z drzew laurowych, które spotyka się przede wszystkim na południu Europy i na terenie północnej Afryki. Nie ma co spoczywać na laurach. Trzeba zastanowić się, co konkretnie oferuje nam ten liść i jaki jest najlepszy sposób przygotowania go w celu zapobiegania cukrzycy. Wawrzyn służyć może też jako środek pobudzający układ trawienny, przeciwskurczowy, wykrztuśny, przeciwreumatyczny, jako regulator miesiączki czy naturalny środek moczopędny, i tym podobne. W leczeniu cukrzycy typu 2, możemy przede wszystkim przyjmować wawrzyn w postaci naparu lub herbaty. Jest to oczywiście jeden z wielu sposobów wykorzystania dobrodziejstw tej rośliny. Oto prosty sposób przygotowania naparu laurowego.
Napar z wawrzynu, wywar stosuje się także zewnętrznie, w pielęgnacji skóry problematycznej. Co więcej, łagodzi on również stany zapalne, koi podrażnioną skórę, redukuje łupież. Składniki: 4 szklanki wody, 1 litr, 1 łyżka świeżych liści laurowych, 15 gramów. Przygotowanie: na wstępie, zagotuj przygotowany litr wody, a kiedy osiągnie punkt wrzenia, dodaj liście laurowe, gotuj przez 3-5 minut. Następnie odstaw napar na około 10 minut i odcedź przed spożyciem. Zaleca się nieprzekraczanie 4 filiżanek dziennie. Wawrzyn tylko z umiarem, choć niewątpliwie liść laurowy to roślina o wielu korzyściach leczniczych. Jej nadmierne stosowanie może powodować wręcz stany zapalne skóry, astmę czy alergię, może wywoływać też mdłości, podrażniać ściany żołądka i mieć inne niepożądane konsekwencje. Spożywanie naparu z wawrzynu jest niewskazane dla osób zmagających się z cukrzycą typu 1, kobiety w ciąży. Osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi, z występującymi wrzodami żołądkowo-jelitowymi, bądź z chorobami nerek, serca czy wątroby, także powinny wstrzymać się od spożywania danego naturalnego naparu. Wawrzyn ma fantastyczne właściwości, które pomogą obniżyć poziom glukozy we krwi. Jeśli jednak zdiagnozowano u Ciebie cukrzycę, pamiętaj, że nie powinieneś zastępować leków przepisanych przez Twojego lekarza, na rzecz naturalnych remediów. Możesz natomiast przekształcić je w swoje domowe, dodatkowe suplementy. Czy masz już całą potrzebną wiedzę, aby zastosować w swojej kuracji środek leczniczy, jakim jest wawrzyn? Wypróbuj napar z liści laurowych. Nie tylko w przypadku danego typu cukrzycy, ale także przy innych wymienionych wcześniej dolegliwościach. Pamiętaj jednak, że niezwykle istotna jest konsultacja z zaufanym specjalistą i dostosowanie swojej kuracji do konkretnego przypadku.